the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms, słuchajcie, dzisiaj omówimy sobie aktualizację wideo patcha 1.091, który będzie już w poniedziałek. Dla was go wypuszczam w niedzielę, z tego względu, że musiałem mieć też czas, żeby to wszystko zmontować, przygotować i omówimy sobie ogólnie rzeczy, które będziemy widać wizualnie, jakby tak to jest taki update, jak robię zawsze do jakiejś tam powiedzmy aktualizacji, która wychodzi wcześniej w formie pisemnej. Ja potem wam zawsze robię taką wersję wizualną, jak Lid ją wypuści, tak żebyście mogli sobie ją ze mną tutaj też oczywiście skomentować, no i też może poprawić niektóre rzeczy, które ja może nie do końca wiedziałem, jeżeli chodzi o aktualizację, która tam była na przykład opisana lub też jakiś miałem błąd w tłumaczeniu, czasem tak się zdarza. Tu sobie zaczniemy, oczywiście mamy parę minut związanych z tą aktualizacją, zaczniemy sobie od tutaj Algoes, która się z nami wita. I także mamy nową Vivi, chociaż ona może już kiedyś tam widniała w tym rokowym, jakby tak powiedzieć, przedsięwzięciu. No i co? Zaczynamy tutaj od Holiday Event. I już patrzymy, jak to wygląda. I teraz tak, czyli mamy Moonlight Famous i mamy Login Claim Commander, czyli będziemy mogli zobaczyć tych dowódców. Tutaj mamy tak, Barasa, Osmana, Mehmeda. To jest coś bardzo fajne, jak ktoś ma jakieś nowe konto, młode albo coś tego typu, bo to pomaga nam automatycznie to, że będziemy mogli się tutaj bardzo fajnie rozwijać. My jako dokowi gracze, no wiadomo, tam parę speed-upów w Golden Key się oczywiście przydadzą, no, nam to tam bardziej na tym będzie zależało, ale tak widzicie, ten login bonus będzie kontynuowany. Co tu mamy dalej? O, Moonlight Famous. Przypuszczam, że to będzie na podobnej zasadzie, jak mieliśmy to rozwiązane z Aztekami, czyli gdzie widzieliście na przykład, że dowódcy, czyli że mogliście tam zdobywać te nagrody poprzez kręcenie, wykonywanie różnych zadań. No i też zdobywaliśmy te wszystkie tutaj ich gwiazdki, oczywiście za te stare, które tutaj są. Więc będzie to bardzo podobnie jak to, co mieliśmy tam, gdzie zdobywaliśmy nagrody przy wyjściu nowej cywilizacji. Będzie bardzo moim zdaniem to podobne, tylko w stylu Ramadanu. O, właśnie tak tutaj widzicie. No i tu mamy, jakie możemy zdobyć oczywiście nagrody. Tych nagród będzie dużo i przypuszczam, że wszystkie zdobędziecie, więc spokojnie. Jak będziecie się logować, robić te dzielne, to na pewno. No i tu mamy nowe KVK. Jak zobaczycie na pierwszy rzut oka, te KVK są inne od siebie, bo tutaj już jakby po części jest coś narzucane. Tu możemy zobaczyć, że między Fire a Dead Breakiem jest i chyba tam będą ruiny, może być tak, że zacznie się od ruin. Tu jest strefa czwarta, którą dzieli tylko Fire i Earth, więc tak, strefa piąta, przepraszam. Tak samo jest tutaj przy wietrze i wodzie i tak samo przy Greenwoodzie i wodzie. Tak widzicie, z jednej strony jakby tak to, co tutaj macie, też może wam narzucić, kto z kim gra. No bo jak zobaczycie sobie na Fire i Dead Break, no to pytanie, czy te ruiny tutaj, czy tam... Tak, no mówię ruiny, ale to też niektórzy mówią ołtarze, że czy na tym będziemy się skupiać, jakby do tego dopasowania kampu, jak będziemy się dogadywać też, jeżeli chodzi o Unię, między obozami, czy po prostu nie będzie jakoś to miało duże, jakby tak powiedzieć, duże znaczenie, bo jak tu zobaczycie, jest strefa piąta, potem jest strefa szósta, potem jest strefa siódma, która tu się chyba odblokowuje. Szósta, myślę, że tu będzie strefa piąta, tu chyba strefa szósta, to też jest traktowane chyba jako szósta i to też jest traktowane jako szósta. Tu jest potem strefa siódma i strefa ósma, czyli w strefie siódmej możemy na przykład grać już na 4 KVK, 4 obozy. Tu jak patrzymy, tu w sumie tak samo można to rozbić. No jest mega to ciekawie rozwiązane. I w tym momencie problem był, jeżeli na przykład ogień byłby z Greenwoodem i z wiatrem, przykładowo, ciężko byłoby Greenwoodowi u wodzie podać tutaj pomocną dłoń do góry, nie? Nie mieliby jak. Tak mi się zdaje, więc no to jest ciekawe. Jak to będzie wyglądało. I jak widzicie, wprowadzili Coalition technologię, czy pewnie będziemy ją jakoś donatować i ją rozwijać. I lepsze donatowanie, tym oczywiście lepsze te buffy do koalicji. Czyli taka technologia sojuszów KVK, którą normalnie macie w Home Kingdom, którą też budowaliście na początku KD. Więc to będzie, przypuszczam, na podobnej zasadzie. Te opcje, jakie są do wybrania, no dużo tego jest.
No i tutaj mamy różne opcje. Tutaj sobie tylko rozszerzymy, że tak będzie lepiej, żeby wam pokazywać niż samego tego. Nawet rzeczywiście lepiej. I tutaj mamy chyba piechotę. Piechota jest do elitarnej piechoty, czyli jakby to wygląda jakby taka elitarna, czyli to co oni tam planowali zrobić ten tier 6, to jakby przeinaczyli w to. No i tu mamy różne 3 skille. Tu mamy bread, czyli taka defensywna opcja. To mi się właśnie wydaje, że to jest przy piechocie. Tu mamy do łuczników. Tu tak akurat totem działa. Tu jak tam bił ten. Tu mamy też do łuczników i bara, czyli takie typowo defensywne. Tu mamy pod inżynierów. I różne oczywiście są opisane te statystyki. Tu mamy pod kawalerię. O tak. Tam szybkie przemieszczanie, takie sneaky, charge, szybkie dojście do danego targetu lub też szybki rush. Charge to będzie taki szybki rush. No okej, fajnie to wygląda. I tutaj widzicie, że to się zmieniła ta arena, czyli te, które będziemy zdobywać kopuły, bo w sumie tu za to im dłużej tą jakby tak parę arenę mamy, czy tam perony, czy inaczej to można nazywać, i kiedy one są u nas jak najdłużej, to z biegiem czasu dostajemy coraz lepsze buffy. Mamy do 5 poziomu, czyli jeżeli 50 godzin mamy dane, powiedzmy tam ten hieron, kopułę, czy mauzoleum, bo tak to wygląda, tu akurat to się nazywa jako of defense, no to mamy większy march speed i damage to rallies i garnizon, czyli większy wtedy damage zadajemy dla rally i garnizonu. Więc kolejna opcja na mapie, która jest moim zdaniem świetna. To jest takie KV-ka, które chciałoby się zagrać. I nie mówię, że to jest tylko podpufa. Ja nie wiecie, że nie lubię grać w 6 KV-ka, 6 kampów, ale z chęcią bym zagrał to. No i teraz omawiamy sobie skille. Tak jak wam mówiłem, dużo skilli z Arki Zorysa zostało znerfionych, jeżeli chodzi o użycie. Czyli na przykład tutaj nie używamy Valiant Stat, chyba miał 3 punkty użycia, tu chyba jest teraz 1. Jest dużo rzeczy takich znerfionych, które możemy teraz wykorzystać z nowymi taktykami, z umiejętnościami, które zaraz zobaczycie. Taka jest Sneaky Peeky, jest Inferno, czyli jeżeli mamy taki znaczek nad głową, to będziemy bić AOE ognie prawdopodobnie. Tak, dokładnie. Dane targety. Time Warp. To będzie coś związane z szybkim tam przejęciem, tak mi się zdawało. Sunstate, mamy marsze, że więcej widzą i mają speed powiększony, tak? To po prostu się tutaj musi... że możemy teleportować się jakby z jednego do drugiego. Okej. Taki teleport, tak mi się zdaje, że to było to. Mamy nomad, 30 sekund. Że twój team, after building, że szybciej możemy przejmować, im mocniejszy procent na dany build użyjemy. No to są te 4, te nowe. No i to wszystko ma taki sens troszeczkę. Damage, garnizon, future update'y. Tu będziecie mieli takie wizualizacyjne. Fajnie, że wprowadzili, bo w tym momencie możecie sobie zobaczyć, jak dany skill danego dowódcy działa. Czy to też dobre rozwiązanie dla nowych graczy, bo nowi gracze tego by chcieli. Chcieliby zobaczyć, jak te skilly działają, nawet jeżeli tego dowódcy nie mają, nie? Tak mi się zdaje, że to jest fajny podgląd. Mam nadzieję, że to nie jest tylko na dowódcy, które możemy przysumować, tylko przy każdym możemy to zobaczyć. Też macie tu opcję tego zwinięcia i rozwinięcia, jeżeli chodzi o to, co tutaj nasza postać robi. Ja bym tego nie zamykał, uważam, że to warto mieć tam otwarte i na to patrzeć. No i kolejna rzecz, która tu jest, jeżeli chodzi o który dostaliśmy, no to tu jest te zapisywania na tytuły. Czyli bot już może nie być tam potrzebny. Może być tak, że boty, które mamy, już będą mniej potrzebne, ponieważ będziemy mogli się zapisywać na tytuł, rozpisać jaki jest czas. Przypuszczam, że na tym wszystkim będzie miał król tę pieczę. Tu mamy takie drzewko, gdzie możemy sobie wybierać co i jak. No, mi się zdaje, że ten update jest naprawdę niezły. I kolejna rzecz, którą moim zdaniem zrobili bardzo fajnie, to to, że forum i tutaj te szybkie jakby wysyłanie na misję możemy zrobić za jeden zamachem, od razu widzimy ile idzie AP. Tak samo tutaj wysyłamy. Nie musimy się przejmować, że klikamy wszystko pod rząd. Bardzo fajna opcja, bez dwóch zdań. Tu jeszcze mamy. No i kolejna opcja. Pytanie, czy na przykład jeżeli ja jestem na danym królestwie, mogę na przykład tak sobie wejść i też znaleźć jakiegoś ziomka na danym królestwie. Pytanie, czy coś takiego też mamy czy to jest tylko dla gildii. Obstawiam, że to może być tylko dla gildii. Na przykład jeżeli ja swojej gildii nie pamiętam, pamiętam nika, nie mogę znaleźć, mi ciężko, bo czasem tak jest,
wpisuję nick i mi tutaj zaraz jakby tak opcja wyszukiwania pomoże. No i tu jest zwiększone do 200, do 200, nie dowódcy, tylko do 200 kont, które mogą być zapisane w moim sojuszu bez, wiecie, inwania, tylko to jest auto-inv. Tutaj co jest Allies Invasion. Za 50 szarów możemy... czy za 50 szarów możemy wysłać zaproszenie, ktoś może go zaakceptować, a my możemy z tej potem listy odbierać, kogo byśmy chcieli. Czy to jest takie fajne rozwiązanie dla KVK 1, 2 i chyba. Aproba report, czyli 500. Że możemy sobie zaznaczyć, że było 500 minimalnie, chyba jeżeli chodzi o siłę, 500 000, tak mi się zdaje. To o to chodzi, że tylko powyżej 500 siły. 500 000 oczywiście. No i tyle. Tyle z tego update'u. Ja mogę tylko powiedzieć wam tyle, że tak jak wam mówiłem wcześniej, ja jestem bardzo zadowolony z tego, że coś takiego lead robi, że poprowadza kolejne fajne, małe zmiany. Mi się zdaje, że to jest dobra opcja. I mi tylko zostaje tam troszeczkę im pogratulować, że słuchają graczy, że nie mają ich, wiecie, tam w 4 literkach, bo niestety tak było w jakiś okres, że mieli nas w 4 literkach. Teraz zaczynają coraz bardziej słuchać. Też jest parę pomysłów nowych na content kreatorach związanych z różnymi rzeczami. Mi się zdaje, że może tam też nas posłuchają, bo przypuszczam, że jeżeli ten pomysł, który poruszyliśmy w sumie, albo jeden z takich streamerów najbardziej, on to w sumie rozpoczął, i to nie jest Cheesgoal, poruszyli temat związany z Girem. Jeżeli to by wypaliło, no to będzie fajnie. Mam nadzieję, że coś takiego, jeżeli Lilith w końcu pójdzie w jakiejś update'cie, za miesiąc, dwa dostaniemy to, co prosimy, bo ostatnio, tak mówię, no coś tam nas słuchają jednak, liczą się zadaniem youtuberów. Ja naprawdę przypuszczam graczom free-to-play, low spenderom, naprawdę ułatwiło grę i chęci granie w tą grę, nie tylko KVK1, KVK2. No, taka jest prawda, że jeżeli tutaj nie grasz, nie kupujesz kont, bo wiemy, że ludzie kupują, zresztą to nie ma się co czym czaić, Lilith o tym wie, deweloperzy też o tym wiedzą, więc nie ma się co z czym czaić, więc wiadomo, jak coś takiego wyhaczy, no to jest problem potem, ale czy Lilith dohaczy oficjalnie, ale mogę powiedzieć tylko tyle, że no jest jak jest, prawda? Każdy tam ma swoje jakieś podejście do tego, ale no czasem jest tak, że KVK1, KVK2, może KVK3 i nam się nie chce grać, bo już w KVK3 dostajemy oklep od graczy, którzy no kurczę mają dużo mocniejsze konta, bo zmigrowali na jakiś tam specjalny paszporcie. Też takie sytuacje były. Tyle, jeżeli chodzi o omówienie tego update'a. Mam nadzieję, że fajnie wam to tylko streściłem. Trzymajcie, do zobaczenia. Elo.